Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj upieczemy chleb Paska, czyli wielkanocny chleb z Ukrainy. Pieczenie zaczniemy od zrobienia zaczynu, do którego potrzebujemy 20 g drożdży świeżych, 30 ml mleka, 1 łyżki mąki pszennej, 1 łyżeczki cukru. Do miseczki wkruszamy 20 g drożdży świeżych, dosypujemy 1 łyżkę mąki pszennej i 1 łyżeczkę cukru, dolewamy 30 ml mleka ciepłego, to znaczy tak 30-35 stopni Celsjusza i wszystko ze sobą mieszamy, żeby się rozpuściło i połączyło. A teraz miseczkę przykrywamy folią spożywczą albo ściereczką, a teraz odstawiamy na 15 minut w ciepłe miejsce, żeby zaczyn zaczął pracować. W międzyczasie zajmiemy się ciastem, a żeby je przygotować potrzebujemy składniki: 530 g mąki pszennej tortowej, 1 całe jajko, 1 żółtko, 200 ml mleka, 50 g masła, 1 łyżkę cukru i 1,5 łyżeczki soli. Do całości chleba jeszcze potrzebujemy glazurę, którą zrobimy z 1 żółtka i 1 łyżki mleka, a na koniec jeszcze będziemy potrzebować kawałek margaryny do wysmarowania formy. Wszystkie składniki mamy, a więc kontynuujemy. Robimy ciasto. Duża miska, do której dajemy 1 całe jajko i 1 żółtko oraz 1 łyżkę cukru. Bierzemy trzepaczkę i wszystko mieszamy do momentu, kiedy żółtka zmienią kolor na jaśniejszy. Tak jak tu Państwo widzą. W międzyczasie te 15 minut nam minęło i zaczyn ładnie pracuje, więc zdejmujemy folię spożywczą albo ściereczkę i wlewamy zaczyn do wcześniej przygotowanej masy z żółtka, jajka i cukru. Mieszamy wszystko ze sobą. Teraz dolewamy 50 g roztopionego i wystudzonego masła i 1,5 łyżeczki soli. I ponownie wszystko ze sobą mieszamy dokładnie. Dolewamy 200 ml ciepłego mleka, tak jak poprzednio, temperatura 30-35 stopni Celsjusza i dosypujemy 530 g mąki pszennej, ale nie wszystko naraz. Dosypmy większość i wszystko ze sobą wymieszajmy. Pamiętajmy, że musimy sprawdzać konsystencję. U nas jeszcze za mało tej mąki, więc dosypujemy, mieszamy. Ciasto musi wchłonąć tą mąkę, tak jak Państwo tu widzą. Wtedy odkładamy już łyżkę czy jakieś inne narzędzie, które mieszaliśmy i ręcznie wyrabiamy w misce ciasto. Na razie do tej pory, aż wchłonie ono całą tą mąkę. Teraz możemy przerzucić się na blat, który obsypujemy mąką. No i proszę Państwa, do roboty. 15-20 minut wyrabiania tego ciasta spokojnie wystarczy nam, żeby mięśnie nam nabrały siły. Jeżeli ktoś z Państwa ma robota, może sobie pozwolić na wyrobienie ciasta przez 10 minut. Jak Państwo widzą, ciasto zmienia konsystencję z bardziej klejącego na takie mniej klejące, bardziej plastyczne. Na koniec wyrabiania formujemy kulkę, zagarniając boki pod spód i wkładamy do miski obsypanej mąką, przykrywamy folią spożywczą albo ściereczką i odstawiamy na godzinę, półtorej do wyrośnięcia. Pod koniec wyrastania ciasta szykujemy sobie formę. Naszą formą w tym momencie będzie garnek o średnicy około 20 cm. Kawałkiem margaryny dokładnie smarujemy spód tego garnka, natomiast boki nie musimy się przykładać, bo one będą oblepione papierem do pieczenia, jak Państwo zaraz zobaczą.
O, w ten sposób. I teraz ten papier przyklejamy do boków naszego garnka. Dobrze by było, żeby papier był wyższy niż boki garnka. W momencie, kiedy chleb by urósł, żeby miał się czego trzymać. Tak wygląda nasza foremka do pieczenia ciasta, przygotowana. Po 60 minutach, kiedy ciasto podwoiło objętość, zdejmujemy folię spożywczą albo ściereczkę. Nie będziemy wyrabiać tego ciasta, żeby go odgazować, tylko będziemy wbijać w niego paluszki w ten sposób. Następnie formujemy walec, ale to tylko tak, żeby nam łatwiej było odciąć 250 g ciasta, które zostawimy do dekoracji, a pozostałą część formujemy właśnie w kulę. A to dlatego, że łatwiej będzie nam formę kuli rozpłaszczyć i włożyć na spód garnka. Ręką lekko dociskając dopasowujemy ciasto do formy, czyli do tego garnka. No i teraz została nam dekoracja. Z pozostałej części tych 250 g odkrajamy 2 paski i rozciągamy na ponad obwód garnka. Dlaczego ponad? Ponieważ zaraz będziemy zwijać te 2 paski w warkocz. W ten sposób. I układać go dookoła naszego ciasta. Muszą być dłuższe te paski, żeby to po prostu się wszystko ładnie ułożyło. Z reszty ciasta, które zostało, przygotowujemy dekorację. Jaką Państwo sobie wymyślą? Dekoracja może być różnorodna. Państwo zobaczą naszą wersję. Muszę pochwalić mojego męża za zdolności dekoracyjne chleba. Bo jak Państwo sami zobaczą, zaraz chleb będzie pięknie wyglądał przed upieczeniem. Ok, chleb pięknie udekorowany. Zostawiamy go teraz na 15-30 minut do wyrośnięcia, przykrywając ściereczką. Pod koniec wyrastania przygotowujemy sobie glazurę, czyli rozbełtane żółtko z łyżką mleka. I u nas po 30 minutach chleb przed pieczeniem wygląda w ten sposób po wyrośnięciu. Tą glazurą bardzo dokładnie smarujemy wierzch naszego chlebka. Rozgrzewamy sobie w międzyczasie piekarnik do 180 stopni Celsjusza. I możemy wstawiać garnek z chlebkiem do piekarnika. Do 180 stopni Celsjusza nagrzanego, używając grzałek góra i dół, pieczemy przez około 50 minut. Gdyby w razie czego za bardzo nam się podpiekał, górę mogą Państwo sobie przykryć folią aluminiową. Po upieczeniu wyciągamy chleb z garnka, pomagając sobie ściereczką albo jakimś innym materiałem.
Trzymając od góry, później po boku ściągamy papier. Nie możemy zostawić w garnku, no bo nam się ten chleb spoci i nie będzie chrupiący. Chleb przepięknie wygląda. Udał się ten wypiek mojemu mężowi, muszę go bardzo szczerze pochwalić. W przekroju wygląda w ten sposób. I takim widokiem żegnam się z Państwem. Zapraszam za kolejne przepisy, porady na kuchniamagdy.pl.